Pan nie może mi zakręcać wody. Jak ja mam żyć bez wody? Czy pan wyniesie tam, gdzie woda jest? Ja tu mieszkałem, jak pana jeszcze na świecie nie było. No za chwilę to pana nie będzie, a rachunki trzeba płacić. Pan nie może tak podnosić opłat. No, nie ma pan prawa. Mogę, to moja kamienica. Jak się panu nie podoba, to wynocha. Im szybciej, tym lepiej. Rodzina Kazimierza wyjątkowo jest w komplecie. Rodziców odwiedził Adrian i wszyscy zaczynają dzień od wspólnego śniadania. Aduś, może zjesz jeszcze jajeczko na miękko, co? Nie, dziękuję, mamuś. Na pewno? Na pewno. Ale wiesz co? Kawki bym się jeszcze napił. To sobie zrób. Mama też by chciała zjeść. Siedź, przyniosę ci, Marta. Słuchaj, raz na ruski rok do nas przyjeżdżasz, to już mógłbyś chociaż na chwilę ten telefon odłożyć. A nie wszyscy jemy śniadanie, a ty w telefonie siedzisz. No dlaczego ty się mnie tak czepiasz? Przepraszam bardzo. Adek, Marta ma rację. Przy stole, synu, nie wypada. Rozmową nas zabaw. No, chyba, że nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Ej, dzieci. a no akurat tak się składa, że mam was czym zabawić, ale ostrzegam, że tego nie da się zobaczyć. O, proszę. Kiedy on przychodzi? Kiedy on przychodzi? Co to ma być? Kiedy on przychodzi? No zapytaj młodego. Ale kupa śmiechu. Dawaj to. Zostaw. Jak chcesz, to ci nagram ten cały recital. Chcesz? Czy naprawdę musisz się ze wszystkich tak nabijać? No ale przecież to jest śmieszne, tatuś. Sam przyznaj. Adek, daj spokój. No. Ej, a może ty tak ze swoimi panienkami w łóżku ekscesy ponagrywaj na telefon? Marta, no. A co, myślisz, że tego nie robię? Nie no, jakoś musisz lecieć kompleksy. No przestańcie, ludzie. No jakoś muszę. Marta za bardzo się panoszy i na dodatek ma straszne fory u ojca. Dlatego wbiłem jej szpileczkę. Chyba sama się wstydziła tych swoich wierszydeł. Tego dnia znów pierwszym klientem Lombardu był pan Ziutek. Przyszedł trochę za wcześnie i najwyraźniej znów miał kłopoty. Panie Ziutku. Halo, żyje pan? Co jest? Nie wiem, no zupełnie naprany. Ziutek! Pobudka, mistrzu! Co jest, no? Pobudka, otwieramy, co ty? Co to już rano? Co jest? Żona cię z domu wygnała, czy co? Nie, ja w interesach. O, a konkretnie? No, mam tutaj radyjko takie małe. Gdzie? To już wzięliście, tak? Jakie wzięliście, panie Ziutku? Pan tu po prostu spał i tyle. Jak to nie było, jeżeli miałem? No nie ma tu żadnego radia, także z interesów nici. Może pan lepiej pójdzie do domu, ogarnie się i ewentualnie pan później przyjdzie, co? No dobrze, no. No idź do domku, życiu. Ojej. No tego jeszcze nie było, żeby Ziutek spał pod Lombardem. Od razu pomyślałem, że pewnie Grażyna wyrzuciła go z domu. Na jej miejscu dawno bym to zrobił. No ale dobrze, żeśmy mu pomogli. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan do nas? Tak, tak. Panowie, ja chciałem coś zastawić. Tak, oczywiście, zapraszam. Nie będziemy interesów robić na ulicy. Już na pierwszy rzut oka było widać, że to dobrej jakości biżuteria. Ale zawsze lepiej dmuchać na zimne, więc zrobiłem próby kwasowe, żeby się nie naciąć. No, złoto jest prawdziwe. Próba wysoka. No, oczywiście. Biżuteria to jest mojej żony. Ja nigdy bym na prezenty nie dawał jej fałszywej biżuterii. No wie pan co? 1000 złotych mógłbym panu dać. Zaraz. 1000 złotych? Tylko tyle?
No wie pan co, ja rozumiem, że dla pana to może mieć większą wartość, ale to już nie są takie unikaty specjalnie. Nie, proszę pana. Moja żona by na to nigdy nie pozwoliła. No cóż, no ale ja nie mam wyjścia. Proszę. Jeszcze jakby mógł mi pan podać swój numer kontaktowy. To znaczy telefon? Tak. Ale ja nie mam telefonu. Prawdziwy old school widzę. Słucham? Nic nie szkodzi. Proszę tutaj podpisać. No tylko, że musi pan pamiętać o terminie wykupu, no bo jeśli pan zapomni, no to my nie będziemy mieli panu jak przypomnieć o tym. O, no tak, no. To dziękuję panom. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Szkoda mi było tego człowieka. Widać było, że musiał być w trudnej sytuacji, skoro sprzedawał pamiątki po żonie. Bardzo byłem ciekawy jego historii, no ale nie wypadało wypytywać. Jeszcze 5. O, chyba ktoś zgubił. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. To jest tego starszego pana. 37 rocznik, gość ma 8 dych. No. Piękny wiek. Jaki piękny, młody. Młodość jest piękna. Widziałeś tego dziadka? On nie wyglądał na gościa z wigorem. No dobra, w każdym razie trzeba mu go oddać. Daj spokój. Przypomnij sobie, to wróci. Adek, to jest starszy człowiek, on może mieć kłopot. No to odniesiesz mu wieczorem po pracy. Widziałeś adres? Z 15 minut stąd, zaraz będę z powrotem. No. Mówisz? Młody oczywiście nie mógł odpuścić. Prędzej by go skręciło. On naprawdę powinien pracować w jakiejś pomocy społecznej. Źle se studia wybrał. Panie Zygmuncie! Panie Zygmuncie! Dzień dobry. Zostawił pan dowód u nas. Nie poznaje mnie pan? Przed chwilą był pan u nas w Lombardzie. A, to pan. Tak, pan ma dowód. Widzi pan, starość nie radość. No, bez dowodu ciężko. Ja wiem. Całe szczęście nie przepadł. No a teraz z moimi kłopotami po urzędach to już nic bym nie mógł załatwić. No, na szczęście się znalazł. No, dziękuję, musiał pan iść. Nic się nie stało, miałem blisko, to drobiazg. Miłego dnia, do widzenia. Panie Zygmuncie. Panie Zygmuncie. Panie Zygmuncie. Całe szczęście, że przyszedłem oddać ten dokument. To wyglądało, jakby ten człowiek umierał. Myślę, że gdyby nie ja, to mogłoby się naprawdę źle skończyć. Halo? Starszy pan zasługł. Różana 12/11. No dobra, ale co ja mam zrobić? Nie oddycha. Dobrze. Robiłem masaż serca i nagle ciemno. Normalnie film mi się urwał. O, dzień dobry, pani Grażynko. Mój stary tu był? No był dzisiaj rano. No to czegoście nie zadzwonili. No bo nic nie zastawił. Jak to nic? Telewizor z domu zniknął. No nie, no... Kurczę, no leżał pijany dzisiaj w sztok pod Lombardem i coś tylko mamrotał o jakimś radiu. Radiu? To on już nie wie, co on z chałupy wynosi? Wie pani co, tak szczerze mówiąc, to chyba mało dzisiaj wiedział. Naprawdę nic? Nic. No nie, no to pięknie. Nie dość, że telewizor wyniósł z domu, to jeszcze go przepił na amen. Może poszedł do innego Lombardu, bo bał się.
Bał się? I słusznie, że się bał. Łeb mu ukręcę, jak tylko do chałupy przyjdzie. Pijus jeden! No tym razem Ziutek przegiął. Nie chciałem być w jego skórze, jak się pojawił w domu. Stara na pewno z nim się nie patyczkowała. I w sumie miała rację. Nie wiem, dlaczego się z nim nie rozwiodła. Za kobietą nie trafisz. Naprawdę, proszę nikogo nie wzywać, ja muszę iść do pracy. Ale robi pan to tylko wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ale przecież pan mówił, że ja mam odruchy w normie. Ale mimo wszystko zachęcam pana do konsultacji lekarskiej, naprawdę. Pomoże nam pan? Raz, dwa, trzy. Dobrze, co się tutaj właściwie wydarzyło? Broniłam sąsiada, ale gościu chciał go udusić. Jak je udusić? Przecież ja temu człowiekowi ratowałem życie. Tak, akurat. Jakbym przyszła trochę później, to byłoby za późno. A po przerwie Lolek kolejny raz pakuje się w kłopoty z policją. Dobrze, a pan tu w ogóle mieszka? Akurat. Pierwszy raz go widzę. Pan był u nas w Lombardzie i zostawił dowód. Ja przyszedłem mu oddać. Pan Zygmunt zostaje wyrzucony na bruk. No, potrzebuję jakichś pieniędzy, wie pan, żeby kupić jedzenie, żeby wynająć jakiś kąt, opłacić to wszystko. No. Lolek wdaje się w szarpaninę z właścicielem kamienicy. Znowu chcesz po obie dostać? Słuchaj. Grażyna znajduje złodzieja swojego telewizora. Oskarżyłam Ziutka, a to jego kumpel od kieliszka ukradł telewizor. Przed przerwą. Pracownicy spotykają przed wejściem śpiącego i pijanego Ziutka. Do Lombardu przychodzi pan Zygmunt, zastawia biżuterię swojej żony. Gubi swój dowód osobisty. Lolek postanawia zwrócić go mężczyźnie. Starszy mężczyzna traci przytomność. Karol podejmuje reanimację. Pani chyba zwariowała. Przecież ja dzwoniłem po pomoc. Proszę sprawdzić, tu mam połączenie. Dobrze, a pan tu w ogóle mieszka? Akurat. Pierwszy raz go widzę. Pan był u nas w Lombardzie i zostawił dowód. Ja przyszedłem mu oddać. No proszę okazać swój dowód tożsamości. Chciałem dobrze, a wyszło jakieś zamieszanie. Nie dosyć, że uratowałem faceta, oberwałem po głowie, to jeszcze ta babka chciała mnie oskarżyć o napaść. Niech pan się zastanowi. Na sekundkę, przepraszam. Okay. Halo? Tak. Tak. Pracuje u nas Karol Stawicki. Tak. A coś się stało? No tak, znalazł dowód jakiegoś dziadka. Młody oczywiście wpakował się w jakąś awanturę. Ten to ma talent do takich akcji. Kiedyś naprawdę ktoś mu zrobi krzywdę i tyle będzie. Rozumiem. Okej. Wszystko się zgadza. Chciałby pan złożyć zawiadomienie w sprawie pobicia? Pobicia? No tak, został pan napadnięty. O Boże. Nie no, jakie pobicie? Jakie zgłoszenie? No przecież to wyglądało, jakby pan chciał udusić pana Zygmunta. To nieporozumienie, ja pana bardzo przepraszam. To naprawdę wielkie nieporozumienie. Nieporozumienie, teraz nieporozumienie. Trzeba było się nad tym zastanowić, zanim pani zaczęła rzucać oskarżenia. Ale to tak wyglądało, no. Ja przepraszam. Spokojnie, nie chcę składać doniesienia, nie chcę robić kłopotów. Co tu się dzieje? A pan to kto? Tyburski, jestem właścicielem i zarządcą tej kamienicy. Co to za zamieszanie? Jeden z mieszkańców kamienicy został zabrany przez pogotowie ratunkowe. Kto? Zygmunt Wojciechowski? Tak, to pan Zygmunt. A to są może klucze od jego mieszkania? Tak. To ja zabezpieczę mieszkanie. A czy pan Zygmunt ma jakąś rodzinę? Powinniśmy może kogoś powiadomić? Niestety nie, był sam jak palec. Spokojnie, ja się tym zajmę jako zarządca nieruchomości. Wszystko skończyło się w miarę dobrze. Oprócz tego, że trochę szumiało mi w głowie. Ta babka przywaliła mi naprawdę ciężką torebką. Mogła mnie zabić. Karol po powrocie do Lombardu opowiedział Adrianowi o tym, co go spotkało. Ja pierdzielę, młoda leci przydzwoniła tą torebką. Chociaż wygląda jakby baseballem. Stary, ja nie wiem, co ona w tej torebce nosiła, ale zdecydowanie zadziałał. Nie wiem, może bilon na tacę do księdza, bo wiesz, to może trochę ważyć. Ty to się zawsze w coś wpakujesz, młody. Jakie zawsze. Pierwszy raz oberwałem. Żeby to chociaż bójka na ulicy była, no. To nie, no, to dostałeś w cymbał od starszej jakiejś babulki. Ratowałem człowieka, tak? Nie wiedziałem, co się święci. Ty to w ogóle jakiś pechowy jesteś.
Cześć. A wy co, nie pracujecie? No nie, przywracamy czynności życiowe u Lolka. Co się stało? Miał potyczkę ze starszą panią. Daj spokój, dobra? A ciebie co sprowadza? A tak sobie wpadłam? Widzę, że się szykuje ochrzanik za ten recital. Ty nie umiesz odpuścić, co? No średnio. Dobra, moi mili, ja was zostawiam, ale nie zrób mu siostra krzywdy, bo chłopak ma ewidentnie dość wrażeń na dzisiaj, okej? Oczywiście. Pokaż to. No ładnie. Mogłem się spodziewać, że Adek zrobi mi siarę przed rodziną, a w szczególności przed Martą. Dla Karola to był trudny dzień. Powinien odpocząć, ale chciał wykorzystać okazję i spędzić trochę czasu z Martą. Słuchaj, siostro, no ja cię nie podrzucę niestety, no bo mam sprawy na mieście, sama rozumiesz, ale mogę na przystanek. Spoko, nie musisz. No tak jak wolisz, cześć. Na razie. Ja cię odprowadzę. Pewnie, chętnie się przejdę. Słuchaj, sorry za tę sytuację z tymi wierszami, jakoś tak głupio wyszło. Wcale nie. No, ja tam sobie tylko próbowałem, a pewnie mieliście niezłą pompę. Daj spokój. No, może to nie było jakieś mistrzostwo świata, tak? Ale naprawdę zrobiło mi się miło. Dobra, nie gadajmy o tym. Na który przystanek idziesz? Na morską. O, ja też. To chodź. A wiesz co? A może pójdziemy na piwo? Pewnie. Lolek, wszystko okej? Lolek? Lolek, wszystko okej? Ej, słyszysz mnie? Trochę mi się w głowie kręci, wiesz, muszę chwilę... Lolek? Lolek? Halo? Lolek? Jezu, ja dzwonię po pogotowie. No i tak skończyła się moja randka z Martą. Wylądowaliśmy na pogotowiu. Było romantycznie jak cholera. Kto pierwszy pamięta? Karol spędził kilka dni na obserwacji w szpitalu. Na szczęście obyło się bez powikłań po uderzeniu w głowę i mógł wrócić do pracy w Lombardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol. Dzień dobry. Witam, witam. Jak zdrowie, widzę, że wszystko gra. tak? Gra i buczy. Tak. Kiedyś też miałem szczęśnienie mózgu. No tak to się jakoś fachowo nazywa, nie? No, pan to się na wszystkim zna. Dobrze, panie patrz, bo pan tylko patrzy i patrzy, patrzy i patrzy. A tutaj się kupuje, zastawia, sprzedaje. Tak. O, to pana zaskoczę. Pan zobaczy, jakie mam cudo do zastawienia. Bogdan to zwykły apacz, tylko przychodzi i się patrzy. Albo gada o chorobach. Ale tym razem przebił samego siebie. Na bank chciał mi zrobić na złość za te wszystkie przycinki. A czym to się różni od tego, co tu macie? Stary młotek? Nie, no niczym. Może on stary, może nie wygląda, ale jak gwoździe wbija, jak szatan. Tak, jak szatan? A wybija może głupoty z głowy? Umowę proszę. Ale to nie jest nic warte, także umowa będzie zbędna. Dla mnie jest warte. 5 zł potrzebuję. Nie, no pan sobie żarty stroi. To tak pan traktuje stałego klienta? No bo pan tylko przychodzi i ogląda, no żadnego pożytku z pana nie ma. Gdyby pan ten młotek przyjął, to by pan miał pożytek. Ja przyjmę. Poproszę o dowód. No, trzeba przyznać jedno. Pan Bogdan jest specyficzny. Dogryzł Adkowi. No i dobrze. Czasami ktoś musi. Wypuścili pana ze szpitala? Rano mnie wypisali. A kolega też zaliczył pobyt na oddziale. Naprawdę? Nie, no nic takiego. Co się panu właściwie stało? A nie, krążenie. Ale w moim wieku to nic dziwnego. No, w pana wieku, nie w pana wieku. Lepiej niech pan sobie usiądzie. Wie pan, no, chciałem panu podziękować za tę pomoc. Nie, naprawdę nie ma za co. Wie pan co, to myślę, że na moim miejscu każdy by zrobił to samo. A w dzisiejszych czasach różnie bywa. Ale wie pan, no, ja właściwie to potrzebuję znów pomocy. No jeżeli będę mógł, to na pewno pomogę. No bo pomyślałem sobie, czy jednak panowie za tę biżuterię, którą tutaj zostawiłem, nie mogliby mi zapłacić więcej. Ale jak pan to sobie wyobraża? No nie wiem.
ale potrzebuję. Wyrzucili mnie z mieszkania. Dziadzio był biedny, ale chyba pomylił adresy. Po pomoc to do gminy, a nie do nas. Było mi go szkoda, no ale są jakieś granice. Wiecie pan, no, wyszedłem ze szpitala, a tu drzwi zamknięte. No. Klucze nie pasują. Ale jak to ktoś wymienił zamki? Ktoś. No to robota tego pana, właściciela kamienicy. No. Nie, no to już po prostu jest szczyt chamstwa. Ale to zwykły numer tych kamieniczników jest. Pewnie miał pan u niego dług, prawda? Ale od początku, jak on tylko przejął kamienicę, to podnosił czynsze. No, ja mam ile tej emerytury? No, 1500 zł, no, ale ja płacę. Ale no cóż, dług rośnie. No to musi pan się gdzieś przenieść. Przenieść się, ale dokąd, no? No przecież ja tam ponad 50 lat mieszkam, no. A on na mnie, proszę pana, sąd i komornika nasłał, no. Eksmisja? Na szczęście sąd się nie zgodził, bo gmina nie ma wolnych lokali, no. Wiecie pan, ale sąd się nie zgodził, ale drzwi są zamknięte, no. Facet ewidentnie nie wykorzystał sytuacji. Tak, no. Potrzebuję jakichś pieniędzy, wie pan, no, żeby kupić jedzenie, żeby wynająć jakiś kąt, opłacić to wszystko, no. Tak, może my po prostu od pana kupimy tę biżuterię, co? Nasi klienci zazwyczaj są w ciężkiej sytuacji materialnej. Młody nie potrafi zrozumieć, że nie jesteśmy instytucją charytatywną. Biznes jest biznes. Ty jaja sobie robisz? No a co, ty chcesz zedrzeć z niego skórę? Ale to złoto już jest nasze, nie kumasz tego? A ze sprzedażą też będzie kłopot, bo to nie jest arcydzieło. Może to nie jest arcydzieło, ale dalej złoto. Ale to trzeba odnowić, oczyścić. To są wszystko koszty. Tak, ale czy ty nie rozumiesz, człowieku, że to chodzi o ludzkie życie? Ale od pomocy są odpowiednie instytucje. A prawda jest taka, że nie zarobimy na tym zbyt wiele. Ja nie wierzę. Tobie tylko pieniądze brzęczą w głowie, nie? Ale po to tu jestem, żeby zarabiać. Taki musisz być taką hieną? Znowu cię zęby świerzbią? Uspokój się. Mało brakowało, a sprzedałbym młodemu gonga. On jakby mógł, to by wszystkim rozdawał kasę. A ja muszę dbać o interesy. Panie Zygmuncie, wszystko w porządku? Tak, tak. Chciałem wstać i poczułem się słabo. To ja może zadzwonię po pogotowie. No nie, no przecież dopiero mnie co wypisali. Widzisz? Pan się nic nie przejmuje. My od pana kupimy tę biżuterię. Wykluczone. Nie ma takiej opcji. Ja dołożę ze swojej wypłaty. Młody przegiął. Nie ogarnia, na czym polega ta robota. Jak ma takie dobre serce, to niech się zatrudni w jakiejś fundacji. Lombard to nie jest miejsce na sentymenty. Karol nie mógł odpuścić. Pojechał z Zygmuntem do kamienicy, w której mieszkał mężczyzna. Chciał mu pomóc dostać się do mieszkania. Zrobimy krótką przerwę. Przyda się. Trzeba będzie pogadać z tym Tyburskim. Może pan przeczeka u któregoś z sąsiadów. Ale ja tutaj nikogo nie znam. Ze starych mieszkańców tylko ja zostałem. No i ta Teresa. No, ta, co panu przywaliła. No to może ona pomoże. Ona? Ona też zalega z pieniędzmi. Boi się, że ten właściciel ją wyrzuci. No i woli się nie wychylać. Chyba pod most. Pod most pójdę. Sytuacja była podbramkowa. Znalazłem numer do zarządcy kamienicy, tego Tyburskiego. Postanowiłem do niego zadzwonić, z nadzieją, że uda się jeszcze sprawę odkręcić. Przepraszam panie na moment. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zostawić telewizor. No, ale niestety pijanych i nieletnich nie obsługujemy. Proszę pana, jestem trzeźwy jak świnia. No, na pewno. Proszę pana, a Ziutek tak zachwalał ten Lombard. Ziutek? Tak, mój dobry znajomy, ale się pomylił. Pan pokaże ten telewizor. Proszę uprzejmie. Skąd pan go ma? Z domu. Z domu? Z domu. Dobra. Proszę poczekać chwilę, ja pójdę na zaplecze po umowy do wypełnienia, okej? Dobrze, okej.
Jak Facio wspomniał o Ziutku, to od razu skojarzyłem ten zaginiony telewizor pani Grażyny. Zadzwoniłem po nią, a z facetem przeciągnąłem ile się dało. Pijany był, więc się nie pokapował. Kilkadziesiąt minut później na miejsce dociera Tyburski, zarządca i właściciel kamienicy, w której mieszka pan Zygmunt. Dlaczego pan Zygmunt nie może dostać się do swojego mieszkania? To jest moje mieszkanie. Nie może pan w ten sposób pozbywać się lokatora. Lokator? Zalega z opłatami. Pan miał zabezpieczyć mieszkanie, a nie pozbywać się mieszkańca. Zrobiłem, co musiałem. Takie życie. Człowieku, on nie ma gdzie mieszkać. Niech się gmina to martwi. Dadzą mu lokal socjalny. Tak, tak. Tak jest najlepiej, nie? Umyć ręce. Lokator zostawił klucze, zamknąłem drzwi. Zrobiłem, co musiałem. No, to jest masakra. No cóż. A co z rzeczami pana Zygmunta? Rzeczy. Rzeczy są bezpieczne w magazynie. Ma taśmowe. To są klucze. Weźcie sobie, co chcecie. Nie, zaraz, czekaj. To jeszcze nie koniec. Odejdź. Znowu chcesz po obie dostać? Słuchaj. Chciałem dogadać się z gościem, a on potraktował mnie gazem. Nie mogłem mu tego odpuścić, więc zawiadomiłem policję. O, Grażynka, co ty robisz? Robię telewizora, przyszłam. Jakiego telewizora? Ty złodzieju! Ja? Nie dość, że rozwijasz żółtka, to mi jeszcze rzeczy z domu wynosisz! Co ty sobie myślisz? Spokojnie, proszę, spokojnie, okej? Dziękuję, panie Adrianie. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co, naprawdę, nie ma za co. Ale się porobiło. No ale co ma pani na myśli? Oskarżyłam Ziutka, a to jego kumpel od kieliszka ukradł telewizor. No ale wie pani, jakby go Ziutek nie zapraszał, to by nic nie ukradł, prawda? Ale przepędziłam Ziutka i nie kazałam mu wracać do domu, dopóki telewizora nie przyniesie. I nie ma go już kilka dni. Telewizor. Pani Grażyna bardzo się przejęła, że bezpodstawnie oskarżyła męża. Ale prawdę mówiąc, to Ziutkowi i tak należała się kara. W Lombardzie pojawiają się Kazimierz z córką. Adrian zawiadomił ojca, że pilnie potrzebuje zastępstwa. Co się dzieje? Czym mam cię zastąpić? No bo muszę jechać do urzędu skarbowego. To nie wiedziałeś wcześniej? Tylko wszystko na ostatnią chwilę? Akurat kiedy mam z Martą zakupy? No to pojedziesz z nią jutro albo niech sobie tutaj coś wybierze. No ja w każdym razie muszę lecieć. A gdzie jest młody? Aha. A młody bawi się w Samarytanina. Co to ma znaczyć? Pojechał z tym gościem, przez którego dostał po łbie do jego mieszkania. W godzinach pracy? No, w godzinach pracy. Słuchaj, chciałem go zatrzymać, ale uparł się. No, co, miałem się z nim szarpać przy klientach? A, już ja go postawię do pionu. Niech tylko wróci. No, tato, to chyba dobrze, że komuś pomaga, tak? No, ale chyba nie w godzinach pracy. Przecież ma za to płacone. Dobrze, Adek, jedź i przy okazji weź zawieź Martę do domu. Nie trzeba. Zostanę, pomogę tacie. Aha, no to musisz polatać tutaj z mopem w takim razie. Ja muszę lecieć, cześć. No idź. A podłogę zmyje młody. Ojciec oczywiście nie pozwoli, żeby Martusia zbrudziła sobie rączki zwykłą pracą. A w sumie to najwyższy czas, żeby coś zaczęła robić. Mop na początek jest okej. Po incydencie z właścicielem kamienicy Karol wezwał policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy kilka dni wcześniej legitymowali Karola. Nie no, to trzeba wyważyć, nie ma innej opcji. Nie ma mowy. Najpierw trzeba to wyjaśnić z panem Tyburskim. No dobrze, rozumiem. Czyli nie. Dobrze, do widzenia. No przykro mi, pan Tyburski powiedział, że nie przyjedzie. To jest jakaś masakra. Powiedział nam też, że pan go pobił. Jak cię pobił? To on na mnie wyskoczył z gazem pieprzowym, tak? Byłem tego świadkiem. No przecież ja mogę poręczyć, że to, co mówi pan Karol, to jest prawda. Nie no, ten facet nieźle kręci. No i co teraz mamy zrobić, co? No przecież to nie można tak wyrzucać lokatora z mieszkania. Nie można. Czyli co, wyważamy, tak? Nie, to też jest niezgodne z prawem. To może mi pan powiedzieć, co my mamy zrobić? Takimi sprawami zajmuje się sąd. Przecież to będzie trwało miesiącami. Przykro nam, nic na to nie poradzimy. Okazało się, że w tej sytuacji nawet policja była bezsilna. Miałem jednak nadzieję, że Tyburski poniesie konsekwencje.
3 godziny później Karol wrócił do Lombardu razem z panem Zygmuntem. Jedyne, co im się udało, to zabrać z magazynu najpotrzebniejsze rzeczy osobiste starszego pana. Młody, co ty wyprawiasz? Chyba ci się w głowie poprzewracało. Nie pracujesz, telefonów nie odbierasz? Przepraszam, szefie. Zapomniałeś, że to ty masz słuchać Atka, a nie on ciebie? Ja wiem, ale ja w sumie to pomagałem klientowi. Jakiemu klientowi? Panu Zygmuntowi. Pan Zygmunt jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Nikt nie chce mu pomóc, no a my w sumie już zaczęliśmy. Co to za sytuacja? Pana Zygmunta właściciel kamienicy wyrzucił z mieszkania, a jego rzeczy przeniósł do jakiegoś magazynu. Zabraliśmy, co się dało, no ale to nic nie zmienia. Pan Zygmunt nie ma gdzie się podziać. No ale jak to i... Co teraz? No co teraz? Trzeba do noclegowni. Tato, Co tato? A mamy jakieś inne wyjście? ja się na to nie zgadzam. Marta strasznie mi zaimponowała. Postawiła się ojcu. Tato, no musimy mu jakoś pomóc. Ja się nie zgadzam, żeby on poszedł do noclegowni. Córuniu, ja nie mam na to żadnego pomysłu. No to może mógłby tutaj przenocować. Gdzie? W biurze? Nie, w biurze, w socjalu. No przecież tam jest kanapa, nie? Widzisz, i to jest bardzo dobry pomysł. Dobry? Co ty mówisz? Niedorzeczny. Nie pozwolę, żeby jakiś obcy facet zostawał w Lombardzie na noc. Tato, błagam cię, spójrz na niego. Co on by ci stąd ukradł? Przecież on ledwie chodzi. No, poza tym ja go popilnuję, zostanę tu na noc. A jak on tu umrze? No, co wtedy? Niepotrzebny nam taki kłopot. To weźmy go do siebie. Ty chyba oszalałaś. Jak oszalałam? Dobra, słuchajcie, ja go zabiorę do siebie w takim razie. Wiesz co, tato? No dobrze, dobrze, już. Lolek, ty zostaniesz z nim tutaj, ale tylko na jedną noc. A jutro się zobaczy. Jesteś najlepszym tatą na świecie. No już dobrze, dobrze, no pomożemy jakoś temu facetowi. Dobrze wychowałem córkę. Jest dobra i wrażliwa. Zawsze chce pomagać ludziom. Mam nadzieję, że nikt tego nie wykorzysta, by ją oszukać. Karol został na noc w Lombardzie, by dotrzymać towarzystwa panu Zygmuntowi. Starał się pocieszać starszego pana w trudnej dla niego sytuacji. Panie Zygmuncie, apartament gotowy. Pamiętam, na takim samym motocyklu pojechaliśmy z żoną nad morze. Tam ją poprosiłem o rękę. No, pamiętam, jakby to było wczoraj. Ale już jej nie ma. Myślę, że samotność to najgorsze, co może przytrafić się człowiekowi. Przegadaliśmy z panem Zygmuntem całą noc. Czułem, że to właśnie było to, czego potrzebował. Karol spędził wieczór i noc w Lombardzie, dotrzymując towarzystwa bezdomnemu panu Zygmuntowi. Dzień dobry. Jak się panu spało? Dobrze, dobrze. Bardzo państwu dziękuję za pomoc. No i co, szefie? Mamy jakiś plan? Mamy, zabierzemy pana do urzędu gminy i wystąpimy o przyznanie jakiegoś lokalu socjalnego w pilnym trybie. To nie pomoże. Niech się pan nie martwi, mam tam swoje znajomości. I jeszcze posiedziałem trochę przy komputerze i okazuje się, że przysługuje panu stały zasiłek celowy. Tak? Tak. Cześć wszystkim! O, jest Adek. No to możemy jechać. Szef jest bardzo obrotny i nie miałem wątpliwości, że uda się pomóc panu Zygmuntowi. A wiem, że zaangażował się tak tylko dzięki Marcie. Dzień dobry. A witam, witam. Gdzie pan był, jak pana nie było? A o czym tutaj mówić, no? Pieniędzy szukałem. Myślałem, że telewizora. A, wszystko jedno. Ale mam. 2 dni kible sprzątałem na dworcu. No co robić, no? Przecież Grażynka mnie bez telewizora do domu nie wpuści. Ale
widziałem u was taki telewizor podobny do mojego. Ale wasz telewizor się znalazł. Co? Jakim cudem? No, kolega przyniósł po imprezie czy coś, nie wiem. Ale pana żona się strasznie zamartwia i szuka pana. Moja żona Grażynka się martwi o mnie? Tak, i to bardzo. Kurde, no. To ja tyle dni się w ogóle... Nie no. A niech to. Biegnę do Grażynki. Panie Ziutku. Co? Pieniądze. A tam pieniądze. Grażynka jest ważna. Pieniądze na pewno się przydadzą. Pani Grażynka i Ziutek mają specyficzną relację. Nie da się ukryć, że to musi być prawdziwa miłość. Karol, wykorzystując chwilowy przestój w pracy z myślą o Zygmuncie, przegląda w internecie strony domów seniora. A co ty, Lolo? Na emeryturkę się już wybierasz? To nie dla mnie, to dla pana Zygmunta. Jest w słabej formie, będzie potrzebował pomocy. No ale na taką to go chyba nie stać, co? Spokojnie, są dofinansowania, tak? Poza tym działają fundacje, które pomagają. A, to tam, gdzie są te wąsate pielęgniarki, tak? Jak, szefie? Sprawy mieszkaniowe w toku. Złożyliśmy wniosek o lokal socjalny, ale to może jeszcze potrwać. No i co teraz? No co, trzeba próbować. W ośrodku pomocy społecznej to szybsza ścieżka. Aha, czyli jednak się nie udało. Udało. Wszystko mamy już nagrane. Aha, młody, ty się tym wszystkim zajmiesz. Pojedziesz do pani Agnieszki starosty. Ona już wszystko powinna wiedzieć. Zresztą co ci będę tłumaczył? Ty wiesz najlepiej, jak sprawy stoją. Masz. Zaraz to ogarnę, szefie. Tak. To co, ja pojadę z Karolem? Wiesz co, może byś została ze mną i mi pomogła, co? Ostatnio byłaś taka chętna, żeby asystować ojcu. No pewnie i może ci jeszcze na mopie poskaczę. Dzieci, róbcie co chcecie, tylko byle byłoby dobrze, tak? A ja muszę lecieć, bo jestem umówiony. Tak się cieszyłem, że spędzę trochę czasu z Martą. No, a Adek jak zwykle pokrzyżował moje plany. Jak się pan czuje? Wszystko w porządku? Czegoś panu potrzeba? Nie, wszystko w porządku. Okulary. Okulary mi się popsuły. No, gdyby można je coś tam naprawić. Pewnie, zaraz zapytam brata, czy da radę coś z tym zrobić. Żegnajcie i dziękuję za wszystko. Godzinę później Karol wrócił z wizyty w urzędzie bardzo zadowolony. Wymyśliłem i załatwiłem. Tymczasowy pokój dla pana Zygmunta. Na razie w mieszkaniu chronionym, ale obiecali, że znajdą mu miejsce w domu seniora. Domu co? Mieszkanie chronione? Co to jest? Więzienie? Nie, stary, to jest takie socialne. Na zasadzie, jak jesteś w ciężkiej sytuacji, na przykład jesteś chory, to możesz się ubiegać o pokój w takim miejscu. No daj spokój, przecież tam na pewno sami kryminaliści albo co gorsza narkomani. No nie tylko tacy tam są. No dobra, grunt, że załatwiłeś. A Marta gdzie jest? Nie ma Marty. Poszła do optyka, bo dziadziusiowi się okulary zepsuły. Nie mów tak o nim, no. Daj spokój, durniu, przecież go nie ma. Jak nie ma? No nie ma, bo też wyszedł się przewietrzyć. Przewietrzyć? No, wylegancił się i w ogóle, no i wyszedł, no. Mimo, że wszystko było na dobrej drodze, to wiedziałem, że pan Zygmunt niespecjalnie wierzy w pomyślność naszych działań. Adrian! Co jest?
Stary, to jest list pożegnalny. Słuchaj, nie chcę być ciężarem dla ludzi, którzy byli dla mnie dobrzy. Nadszedł już czas, miejsce koło żony mam wykupione. Stary, on chce się zabić. Musimy go znaleźć, tylko gdzie go mamy szukać? W parku? No, on przecież nawet nie ma telefonu, żeby do niego zadzwonić. No, trzeba zawiadomić policję. Wiesz co, ja mam pomysł. Chodź. Obawy Karola i Adriana okazały się słuszne. Pan Zygmunt faktycznie postanowił ze sobą skończyć. Panie Zygmuncie! Co pan chciał zrobić? Dajcie mi skończyć życie z godnością. Z godnością. Z godnością. Z godnością. To była jedna z najbardziej dramatycznych chwil, jakie przeżyłem w życiu. Gdybyśmy dotarli na miejsce choćby minutę później, to pan Zygmunt mógłby już nie żyć. Jestem stary. Stary. Sam. Tracę już siłę. Ale przecież wszystko było załatwione. Znaleźliśmy dla pana mieszkanie. No, co prawda skromne, ale na razie będzie. No także nie ma się co śpieszyć na tamten świat, panie Zygmuncie. Co ja mam do zrobienia na tym świecie? No nie wiem, a co pan robił tydzień temu albo 2? Ta sprawa, to wszystko można było wcześniej załatwić. Po prostu trzeba było wypełnić odpowiednie pisma. Żona żyła, to wszystko załatwiała, no. A jakoś nie potrafiłem. Ale panie Zygmuncie, teraz już naprawdę wszystko jest załatwione, no. Co prawda starego mieszkania nie da się odzyskać, chociaż pan Tyburski zrobił to nielegalnie, ale mamy dla pana nowe miejsce, no i jeszcze dostanie pan dodatek do emerytury. Co? No, może się pospieszyłem. Na pewno. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Może niepotrzebnie zwątpiłem w ludzi. Okulary naprawione. O, Załatwiłeś dziękuję. coś? Załatwiłem. Dziękuję. No, może mi się jeszcze przydadzą. Wzruszył mnie dziadek. Naprawdę chciał się zabić. Ja bym chyba nie miał odwagi. Chociaż jakbym już przeżył całe życie, to kto wie. Karol i Marta właśnie skończyli pomagać panu Zygmuntowi urządzać się w mieszkaniu chronionym. Znowu udało nam się komuś pomóc. No, chyba jesteśmy dobrzy w te klocki, nie? Ta. Otwórzmy sobie takie biuro pomocy dla ludzi zagubionych w życiu. O. A może w końcu chodźmy na to piwo? A wiesz, że to nie jest wcale taki zły pomysł? Może wreszcie nam się uda. Co się uda? No wiesz. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku kolejny kryminalista nachodzi Angelikę. Pojutrze masz widzenie z Jackiem. Przekażesz mu coś ode mnie, dobrze? Wanda mści się na swoim partnerze. Proszę. Wyczynowy sprzęt? No ale to chyba dobrze. Proszę mi powiedzieć, ile mi pan za niego da? Zadłużonej parze komornik grozi postępowaniem egzekucyjnym. Mamy aż takie długi? Dlaczego ty nic nie mówiłeś?
Mówiłam ci, tylko tak nie słuchasz. Ale kłócić się mogą państwo później. Proszę płacić albo dokonuję zajęć. Marysia buntuje się przeciwko Angelice. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że mamy widzenie? Ale skąd ty to w ogóle wiesz? Widocznie nie jestem taka głupia.